Wiecie, jak różne rzeczy mogą wydarzyć się na statku Nemesis? A wiecie, jak różne rzeczy mogą wydarzyć się w Nemesis Lockdown, gdzie bardzo istotne jest, czy akurat mamy zasilanie, czy mamy światło, czy może jednak ciemność. Za chwilę moim gościem, moi drodzy, będzie twórca obu tych gier, czyli Adam Chwapiński, który odpowie na bardzo liczne Wasze pytania, czyli co nowego czeka nas wszystkich w Nemesis Lockdown, czyli najnowszym i jednocześnie też samodzielnym dodatku do gry podstawowej, czyli do gry Nemesis. Kampania Kickstarterowa startuje za kilka godzin pod warunkiem, że oglądacie ten materiał rano czy w południe, a więc macie jeszcze, tak nazwijmy to, przedpremierową okazję dowiedzieć się, cóż też czeka na nas w tajnej bazie na Marsie. I łączymy się za chwilę z Adamem, który Wam o tym wszystkim opowie. Jest ze mną Adam na łączach. Cześć Adamie. Cześć wszystkim. Witam Cię serdecznie i teraz nam powiedz wszystkim, co przygotowałeś tym razem nie na statku Nemesis, a w tajnej bazie na Marsie, oprócz tego, że będzie ciemno i niebezpiecznie. No w zasadzie tajna baza na Marsie oczywiście różni się w wielu punktach od Nemesis, tak? Nie będziemy lecieć w żadnym kierunku, nie będziemy mieli niedziałających silników, więc są rzeczy, które jak najbardziej się zmienią w Nemesis Lockdown. Natomiast jakby ten trzon mechaniki, te podstawowe rzeczy, które też sprawiły, że wielu graczy Nemesis polubiło, czyli szmery, czyli korzystanie z kart jako tego głównego zasobu i sposobu na wykonywanie naszych akcji, te rzeczy pozostają. Natomiast no, mnóstwo elementów jest nowych, kilka, tak jak wspomniałem wcześniej, elementów wypadło z wiadomych tematycznych przyczyn. No i tak mniej więcej to wygląda. Czyli bazujemy na rdzeniu, który już jest znany, natomiast Nemesis Lockdown jest samodzielnym dodatkiem, czyli jakby osoby, które nie znają Nemesis jako podstawki, spokojnie mogą też zaczynać swoją przygodę od tej gry, prawda? Tak, absolutnie. Nie potrzebujemy dwóch pudeł, żeby grać i myślę, że to jest też zaleta, biorąc pod uwagę po prostu gabaryty podstawowego Nemesis i Nemesis Lockdown, który wygląda, wszystko wskazuje na to, że będzie grą podobnej wielkości po prostu. Więc nie musimy taszyć dwóch pudeł, nawet jeśli mamy obie gry, żeby zagrać w którąś z nich. Stąd to określenie samodzielny dodatek. Więc osoby, które będą posiadały tylko ten nowy dodatek, jak najbardziej będą miały pełnowartościową grę. Natomiast no, będą elementy, które będziemy mogli między podstawową wersją gry a Nemesis Lockdown jakby wymieniać, tak? Będziemy mogli używać postaci z podstawowej wersji gry tutaj w Lockdownie. Prawdopodobnie wszystkich, na pewno 5 postaci, nie jesteśmy pewni jeszcze postaci pilotki, bo ona troszeczkę jest kłopotliwa. No tak, baza nie leci. Dokładnie, baza nie leci, więc wiele jakby takich podstawowych sposobów działania tej postaci jest troszkę kłopotliwych. Na pewno też spora część postaci z Aftermatha będzie również grywalna w Lockdownie. No i oczywiście różne rasy, tak? Z tą grą dojdzie nowa rasa, o tym może później sobie chwilę porozmawiamy. Natomiast zarówno chcemy zrobić tak, aby ta rasa z Lockdownu była używana na statku, na Nemesis, jak i oczywiście w drugą stronę, więc intruzi, karnomorfy i voidseederzy będą mogli zasiedlać naszą bazę na Marsie i utrudniać nam Nie życie. brzmi to wcale zachęcająco. Okej, czyli zacznijmy może od tego, co jest nowego i pozwól, że będę Cię tak podpytywać. Przede wszystkim gdzieś tam w informacjach takich jeszcze ogólnych widnieje informacja o wielowarstwowej planszy, a jak widzimy, no nie jest ona wielowarstwowa, to znaczy wielopoziomowa w tym rozumieniu takim 3D, tylko płaska, natomiast rozumiem, że będą tu poziomy, bo o tym też, czy też na to wskazują windy, schody
czyli gdzieś tam się przemieszczamy i ta baza wcale nie jest płaska, tylko ma jakieś przestrzenie, ale przełożyliście to na płaską planszę. Powiedz, jak to będzie działało? Tak, zdecydowanie. Tutaj plansza, jak widać, jest płaska, jest tej samej wielkości co plansza w oryginalnej grze. Z tym, że tym razem będzie ona jakby kładziona na stole w drugim kierunku, będzie wyższa niż szersza ze względu na kształt bazy. Nie zdecydowaliśmy się na trójwymiarową planszę, która miałaby te poziomy rozdzielone w taki fizyczny sposób, dlatego że w tej grze i tak wystarczająco dużo rzeczy może się zepsuć, a umożliwienie graczom jeszcze niszczenia bazy w czysty fizyczny sposób przez przypadkowe poruszenia elementów, które znajdują się na planszy, no, byłoby dość frustrujące, więc no, nie chcieliśmy tego robić. Nie wyobrażam sobie radości gracza, który po 2 godzinach rozgrywki przez przypadek potrąca planszę i jakby nie brzmi to zbyt obiecująco, więc fizycznie plansza jest płaska, natomiast jeśli chodzi o ten aspekt gameplayowy, jak najbardziej tutaj mamy 3 poziomy. Są one oddzielone konkretnymi fragmentami planszy. Baza jest budowana w dół, więc mamy poziom -2, -1 i 0. Pomiędzy poziomami będziemy mogli się poruszać przy pomocy windy, którą tutaj mamy po lewej stronie. I to jest zdecydowanie lepsza i bezpieczniejsza opcja. No ale jeśli z jakiegoś powodu winda nie będzie dla nas dostępna, to będziemy musieli użyć schodów i okazało się, że jakby nie trzeba tu żadnych specjalnych mechanizmów. Sam fakt, że po schodach będzie się szło po prostu dłużej i dodatkowo będzie na tej klatce schodowej zawsze ciemno, jest wystarczająco morderczy i nie wymagało to dodawania jakichś dodatkowych warunków więcej. i utrudnień dla graczy. Okej, czyli zdecydowanie winda będzie w użyciu pod warunkiem, że będzie zasilana, jak mniemam. Tak, cała baza generalnie jest zasilana, a przynajmniej była jeszcze do momentu, w którym coś się zepsuło, bo oczywiście tak jak w oryginalnym Nemesis nasz statek nie był w najlepszym stanie, tak i tutaj z tą bazą jest trochę rzeczy nie tak z założenia, więc prąd i światło, bo to są połączone elementy, są przypisane do poszczególnych pięter, tak? Każde piętro ma jakby swoje zasilanie, tutaj mamy żetony, które będą to określać, no i zasilanie na danym piętrze może być włączone albo wyłączone. Niestety zaczynamy w stanie, w którym to zasilanie jest wyłączone na wszystkich piętrach, jedynie winda jest zasilona i winda na początku gry działa. Natomiast żeby włączyć awaryjne zasilanie, musimy się udać tutaj do takiego pomieszczenia specjalnego, gdzie możemy to zasilanie uruchomić. I dopiero wtedy jakby, z racji, że jest to zasilanie awaryjne, nie wszędzie, ale w kilku miejscach ten prąd zostanie włączony i przez moment będzie jasno. Przez moment, dlatego że w trakcie upływu gry to światło będzie jakby gasło, tak? Tego będziemy zużywać ten prąd, zasilanie awaryjne będzie działało coraz słabiej i nie będzie w stanie dostarczyć prądu na wszystkie piętra. Więc zaczynamy w ciemności, jak sprytnie zagramy i nam się uda dotrzeć do tego generatora, to przez moment będziemy mieli trochę więcej światła, po czym jeśli dożyjemy końca gry, to tam też się zrobi ponownie ciemno. O tak zwanej mechanice światła, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, to tak to nazwałeś i właściwie dobrze to obrazuje, że rzeczywiście będzie chodziło tu o energię, przepływ tej energii do różnych pomieszczeń, przez co może działać bądź nie działać winda na przykład, czy też w ogóle pomieszczenia, no i przez co mamy albo ciemno, albo jasno i myślę, że tutaj nie trudno się domyślić, że jak jest ciemno, to jest jednak jakby odrobinę trudniej, a zdecydowanie łatwiej, kiedy jest jasno i tutaj będziemy korzystać z jakby lepszej kostki, tak, prawda? Jak rzucamy, to nasza celność jest po prostu lepsza, bardziej precyzyjna, jesteśmy w stanie dokładniej trafić obcego.
Tak, jest to prawdopodobnie jedyne ułatwienie w tej grze w stosunku do oryginalnego pudełka. Mamy kostkę, która w świetle pozwala nam lepiej trafiać, lepiej też kontrolować jakby to trafienie, bo tam mamy specjalne miejsca, które pozwalają nam wydać dodatkową kartę, żeby zmienić wynik na lepszy, tak jakby. Są na tej kostce tego typu ścianki, ale w zasadzie jest to jedyny element, który sprawia, że jest troszeczkę łatwiej. Ciemność będzie nas zabijała i będzie to robiła w taki sposób na początku dość zaskakujący. W sensie w testach już gdzieś tam się okazało, że wielu graczy na początku gry stwierdza, dobrze, no zostanę bez żadnych kart w ciemności, co złego może się wydarzyć. No i jakby często to są ostatnie słowa tej postaci w naszej grze, gdyż jednak kilka złych rzeczy w ciemności, szczególnie jeśli zostaniemy bez kart, może się zdarzyć. Zasadniczo w pierwszej wersji, przepraszam, że Ci tak wejdę zdanie, w pierwszej wersji, czyli w podstawce Nemesis raczej się nie zostawia bez kart. Już nieważne, czy w ciemności, czy nie, ale to jest mocno ryzykowne. To tu jest dodatkowy argument po prostu, więc jakby myślę, że gracze po prostu z czasem, jak zapoznają się z tą mechaniką światła, zagrają jedną, dwie gry, to zrozumieją, jak istotny jest to mechanizm. Jest to jednocześnie też mechanizm, który pozwala na interakcję między graczami, dlatego że, jak mówiłem, no to awaryjne zasilanie pozwala zasilać konkretną liczbę pięter, tak? I jeśli my jesteśmy w ciemności i chcemy jakby przekierować zasilanie w naszym kierunku, na nasze piętro, to możemy jak najbardziej to zrobić. Do tego służą tutaj akcje komputerów, to jest taki rozbudowany element. Teraz będziemy mogli po prostu w każdym pomieszczeniu, w którym jest komputer, korzystać z dodatkowych jakby akcji i robić rzeczy wspólne dla tych pomieszczeń wszystkich z komputerami. I jedną z takich rzeczy jest właśnie przekierowanie zasilania. Ale jak mówię, żeby zapalić sobie światło, niestety gdzieś to światło musimy zgasić. Skądś to zasilanie musimy zabrać. No i to powoduje, że ja nawet nie muszę specjalnie być negatywnie nastawiony do jakiejś postaci, ale z racji, że w świetle jest znacznie bezpieczniej, no to cóż, wolę, żebym to ja był tą postacią, która jednak jest bezpieczniejsza niż nawet najdroższy przyjaciel, który pozostał na innym piętrze. Czy ja wiem, czy w Nemesis są przyjaciele? Coś kosztem czegoś. Nadal jest przynajmniej jedna karta celu, która mówi o tym, że mamy komuś pomóc przeżyć. Tę kartę z pewnością zostawimy w grze i tak nigdy nikt nie wierzy, że ktoś ją ma. Dokładnie. I jakby ona niespecjalnie pomaga, ale jest taką iskierką nadziei. No tak, podobnie jak światło, które gdzieś tam w tych tunelach może się iskrzyć, tak to przynajmniej wygląda. Rozumiem, że nie zaopatrzyłeś Nemesis czy też tej bazy na Marsie w jakiś rowerek, czyli generator prądu, żeby można było trochę tam napedałować. Nie, no w ten sposób nie można tego zrobić, ale faktycznie jeśli znajdziemy odpowiedni element wyposażenia, trochę podobny do tych baterii z podstawowej wersji Nemesis, to nawet na piętrze, na którym nie ma zasilania, możemy na moment właśnie to zasilanie włączyć, żeby skorzystać chociażby z komputera i przekierować je na dobre na dane piętro, więc mamy tu sporo możliwości tego typu zagrań. Cele jakby te tajemnicze każdego gracza zostały, czyli semi-kooperacja, no bo jakby inaczej można to nazwać. Mamy tylko wrażenie, że jesteśmy teamem, ale każdy kieruje się swoim własnym jakimś tam zadaniem. Powiedz mi proszę, jeśli chodzi o tę planszę, która znajduje się z boku, nie chcę tutaj nazywać jakby tych żetonów, bo też rozmawialiśmy wcześniej, powiedzmy, nazwijmy to trybem awaryjnym, tak? Czy też jakby taką nowością, która się tutaj pojawia a propos pomocy, w dużym cudzysłowiu, która zmierza tutaj do tego laboratorium. Jak to działa, jak to wygląda i jaki ten mechanizm jest tutaj nowy, wprowadzony? Jasne, no nasza sytuacja generalnie w momencie rozpoczęcia gry wygląda tak, że coś poszło nie tak, właśnie prąd został w jakiś tam sposób odcięty, doszło do jakiejś awarii. Baza automatycznie puściła sygnał o tym, że coś tutaj się
wydarzyło do korporacji i niezależnie od tego, jakie jest zdanie graczy na ten temat, korporacja już wysłała jakby ekipę ratunkową, tak? Już w trosce o postacie graczy leci tutaj ekipa ratunkowa. Tylko naszym problemem jest to, że nie do końca wiemy, jaki jest rozkaz tej ekipy ratunkowej. No bo jakby oczywiście dobro graczy jest na pewno bardzo istotne dla tego typu korporacji, ale prawda jest taka, że może się okazać, że cele tej korporacji nie są tak całkowicie zgodne z chęcią przeżycia poszczególnych postaci. Mamy co prawda taką opcję, że tym rozkazem jest, aby ocalić wszystkich, ale jest to jedynie jedna z 5 możliwych opcji. Te rzeczy będą działały i to jest jedna z podstawowych różnic między tym dodatkiem a Nemesis. Tu nie będziemy mogli wielu rzeczy zmieniać, tak jak mogliśmy zmieniać koordynaty czy naprawiać silniki. Tu raczej będziemy próbowali odkryć, co się kryje w danym miejscu, tak? Jaki jest aktualny stan, jaki jest ten rozkaz ekipy ratunkowej i co się stanie, jak oni dolecą do tej bazy. Będziemy to robić przy pomocy dedukcji. Mamy 5 żetonów w grze. Każdy z tych żetonów jest innym rozkazem i no jak mówię, tylko jeden z nich mówi o tym, że ta ekipa ratunkowa chce uratować wszystkich. Mamy oczywiście żeton, który mówi o tym, że tak sensowniej trochę jest wysadzić całą tą bazę z orbity, niż tutaj kimkolwiek lądować. I naszym celem w trakcie gry, jakby naszą metodą odkrycia tego, jaki jest rozkaz, będzie sprawdzanie tych 4 rozkazów, które realnie nie są rozkazami wydanymi. Tak? Na różnych piętrach będziemy mogli korzystać z komputerów, podglądać te rozkazy, oczywiście wymieniać się informacjami z innymi graczami. Jak to było w starym Nemesis, nie zawsze będą to informacje prawdziwe. I przez system dedukcji będziemy starali się odkryć, dowiedzieć się, jaki jest ten rozkaz korporacyjny, co ta ekipa ratunkowa zrobi. Czyli Ta ekipa dotrze albo na koniec gry, albo jeśli ktoś zdecyduje się włączyć taki czerwony alarm, który przyspiesza jakby tę akcję, mówi, że jest trochę gorzej niż tylko drobna awaria, no to wtedy ta ekipa dotrze tutaj szybciej. Jest to jeden ze sposobów skończenia gry, czyli możemy pozostać w bazie, kończąc grę. Możemy uciec do bunkra, który znajduje się tutaj. Niestety bunkier ma jedną wadę, a mianowicie powierzchnia Tylko Marsa jedną? oddziela bunkier od naszej bazy, więc przejście tam jest możliwe na 2 sposoby, albo przy pomocy łazika, ale łazik jest tylko jeden i tylko jedna osoba, która jako pierwsza zdecyduje się go użyć, będzie mogła z niego skorzystać. Pozostałych graczy czeka piesza wędrówka przez powierzchnię Marsa, co sprowadzi się do tego, że będą musieli znaleźć lub stworzyć odpowiedni strój. Więc możemy zostać w bazie, możemy uciec do bunkra, który między innymi ochroni nas przed wybuchem bazy, czyli przed tym przykładowo wysadzeniem jej z orbity, bo po to został stworzony. Natomiast ostatnią opcją, trochę analogiczną do systemów ewakuacyjnych na Nemesis, jest skorzystanie z tak zwanego Cargo Sending System. I znów tutaj raczej będziemy mogli podglądać, jakie są warunki, to znaczy w których rundach te luki, powiedzmy, ewakuacyjne, tak, one przypominają troszkę coś, co jeśli ktoś oglądał film Moon, to może mu się z tym kojarzyć. One są przeznaczone do wysyłania towaru, natomiast no, gracz może też z nich skorzystać. Ale jakby to, w którym momencie są wysyłane, cały ten proces jest zautomatyzowany, więc my musimy być w odpowiednim pomieszczeniu, w odpowiednim czasie. na koniec rundy, w której dane pomieszczenie, dany luk będzie otwarty, tak? No i tu mamy różne żetony, które są doskładane przed grą, ich jest oczywiście troszkę więcej.
Czasem oba miejsca będą otwarte, oba luki, czasem tylko jeden. No i staramy się odkryć te żetony i jakby znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Okej, porozmawiajmy jeszcze chwilę o bohaterach. Któż będzie się z tym wszystkim zmagał? Pierwsza duża zmiana to jest to, że gracze będą zaczynali w dwóch różnych pomieszczeniach. Mamy niejako dwie grupy czy dwa rodzaje bohaterów. I pierwsza grupa to są postacie, które trafiły tu fabularnie z Nemesis. Znaczy historia jest taka, że tutaj trafiło Nemesis czy jakieś resztki tegoż statku. No i cóż, jakby korporacja zdecydowała się zamknąć wszystkich członków załogi, którzy przeżyli w izolatce. No i niestety również jakby z Nemesis wziąć pozostałe żywe organizmy do przebadania, co jest powodem całego problemu prawdopodobnie. Więc postacie z Nemesis zaczną w izolatce i w tej chwili mamy przygotowane 4 postacie, prawdopodobnie będzie ich 6, to się okaże w trakcie kampanii, na pewno będzie 5 postaci, być może 6. Na chwilę obecną 2 tych, którzy przetrwali jakby Nemesis, to jest właśnie postać Survivora. Postacią, na której się wzorowałem, jest trochę filmowy John McClane ze Szklanej Pułapki, czyli jest to postać, która nawet ranna, nawet umierająca będzie się dalej czołgać, dalej próbować jakby walczyć i mimo odniesionych ran ta postać będzie nadal dość skuteczna, więc... Czyli ma wielką wolę Więc to jest życia. jej charakterystyka, taka wola walki do końca no i właśnie jakieś tam opatrywanie sobie ran czymkolwiek, co wpadnie jej w rękę i po prostu parcie do przodu, aby przetrwać, aby przeżyć. Okay. Druga postać, która również może zacząć w izolatce, miała trochę mniej szczęścia, w sensie na tej postaci już zaczęto wykonywać pewne badania i testy. No, jak to zwykle bywa, badania wykonywane przez korporacje różnie się kończą. Ta postać ma już sztuczne nogi, co będzie widać na modelu, ma opaskę na oczach, bo jest częściowo ślepa przez to, co się działo w trakcie badań, być może przez to, co się wydarzyło na Nemesis, ciężko powiedzieć. Jest to postać, która raczej będzie unikać walki, która dzięki temu, że ma dużo słabszy wzrok, będzie sobie tak naprawdę radzić lepiej w ciemności, bo jest to dla niej bardziej naturalny już w tej chwili stan. Więc będzie mogła się poruszać troszkę bezpieczniej, będzie mogła nasłuchiwać, skąd dochodzą szmery i korzystać z tej wiedzy, więc raczej będzie postacią, która będzie unikała konfrontacji i będzie miała znacznie lepsze możliwości przetrwania w ciemności, tak? Lećmy dalej. Dalej mamy pracowników tej placówki. Pracownicy dla odmiany zaczynają tutaj. Tutaj mamy specjalne pomieszczenie na piętrze 0, repozytorium. I tam rozpoczną pracownicy. W tej chwili mamy ich 2. Pierwszym z nich jest jakby strażnik, guard, i to jest na chwilę obecną najbardziej bojowa postać, ale też postać prawdopodobnie najbardziej wyposażona w karty, które pozwalają na najbardziej negatywną interakcję, dlatego że może kogoś na przykład ogłuszyć, oczywiście dla jego dobra, aby mu pomóc, ale czasem, jak wiemy, zastosowanie takich metod jest konieczne i tenże strażnik się nie zawaha przed nimi. Ma całkiem dobrą broń, zna tę placówkę, co jakby pozwala mu się też sprawniej po niej poruszać. No jest to postać, jak mówiłem, paramilitarna, nie jest to może żołnierz znany z Nemesis, natomiast nadal jest to postać, która ma niezłą siłę ognia i no powiedzmy, że jedną konfrontację z intruzami jest w stanie jakoś tam przetrwać. Ale wiesz co, wygląda mi, jakby miał szeleszczący płaszcz, taki ordalionowy, a to niedobrze, będzie go słychać.
Tak, zdecydowanie to nie jest najlepszy wybór, natomiast z drugiej strony, przypominam, jesteśmy na Marsie, więc faktycznie ta postać jest trochę lepiej przygotowana również do wyjścia na powierzchnię. Jasne, to rzecz. Stąd taki, a nie inny strój. Okej. No i mamy ostatnią postać. Jakby każda placówka potrzebuje swojego woźnego. Ta placówka również ma swojego Bardzo woźnego. Jak widać klimatyczny jest to... Tak, jest to człowiek już życiem troszkę zmęczony, ale jednocześnie nie bez powodu przeżył tyle lat, ile przeżył. Ja się śmieję, że to jest trochę taki podstarzały MacGyver, tak? W sensie, Złotoroczny. jak będzie trzeba, to połączę jakieś kabelki, żeby uruchomić komputer nawet na piętrze, na którym nie ma zasilania. Potrafi uruchomić windę, nawet jeśli ta w jakiś sposób nie działa. Jest też taką złotą rączką jednocześnie, więc jak będzie trzeba, to bez problemu złoży sobie miotacz ognia albo jakieś inne wyposażenie. I mimo, że nie zaczyna z typową bronią, to w trakcie rozgrywki można nim pokierować w taki sposób, żeby całkiem dobrze się wyposażył i zwiększył swoją siłę ognia. Więc jest to dość elastyczna postać też. Może zamiast broni wystarczy mu pęk kluczy do tych wszystkich najważniejszych rzeczy. Tak, które- faktycznie ma też magiczny pęk kluczy, który otwiera wszystkie drzwi w tej placówce, więc Jak jak to woźny. najbardziej również takich akcji może dokonywać. Dobra, czyli rozumiem, że na ten moment to są te 4 postacie, jak wspomniałeś, będzie być może ich więcej, a natomiast jak najbardziej można sobie implementować tutaj, o czym też mówiłeś, postaci z podstawki, jeszcze z pilotem nie wiadomo jak, no ale może się dziewczyna odnajdzie i tutaj w tej przestrzeni. Generalnie wszystkie postacie z poprzednich jakby części, z podstawki i z Aftermatha, które będą możliwe do grania tutaj, no będą również zaczynały w izolatce, tak? Będą niejako zastępowały nam postać tego labrata lub survivora, jeśli będziemy mieli podstawkę czy też Aftermath. No dobra, no to skoro mamy przybliżone postaci bohaterów, no to teraz warto by powiedzieć 2 słowa o tym, co wspomniałeś na początku, czy o tym, o czym wspomniałeś na początku, czyli o nowej rasie. No tak, i o nowej rasie, prawdę mówiąc, za dużo Wam nie powiem. Trochę mam nadzieję, że w trakcie kampanii to Wy powiecie mi o niej więcej. No właśnie. Dlatego, że idea związana z nową rasą jest taka, aby tworzyć ją razem ze społecznością, tak? Robiąc tego Kickstartera chcemy jak najbardziej słuchać głosu społeczności. No i umówmy się, my już zrobiliśmy 3 rasy do tej gry, więc trochę się wyprztykaliśmy z jakichś oryginalnych pomysłów na to, co tu może się dziać. Więc będziemy się przysłuchiwać jak najbardziej osobom, które obserwują kampanię, wspierają ją, tym, którzy znają Nemesis lub będzie to dla nich pierwsza jakby styczność z tą grą. Będziemy szukać najróżniejszych pomysłów. Mamy oczywiście jakieś koncepcje, one będą też przedstawione bardzo, bardzo ogólnie na samej kampanii, natomiast no, chcielibyśmy zostawić tutaj przestrzeń jakby do pracy razem ze wspierającymi. Na pewno jakimś kierunkiem, który gdzieś tam już istnieje, jest kwestia tej ciemności, która się pojawiła w tym dodatku, więc to pewnie będzie element, który ja osobiście będę chciał powiązać w jakiś sposób z tą rasą. No ale jest wiele pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Jest sporo przestrzeni takiej designerskiej, jeśli chodzi o to, co ta rasa może robić, jak może tutaj się zachowywać. No, gatunek też jest science fiction dość bogaty, jeśli chodzi akurat o najróżniejsze stwory. Czyli gracze, którzy będą, właściwie każdy z naszych widzów może, jeśli tylko zechce, zaproponować jakieś rozwiązanie, bo jakby do tego zachęcasz. Generalnie powinni kierować się aspektem numer 1, czyli tym, że pewnie taki obcy lepiej się czuje w ciemności, tak sobie myślę. No i generalnie ma unicestwić wszystkich obecnych tutaj nie będących obcymi, chociaż może
Tak, na pewno ja dużo przychylniejszym okiem będę patrzył na wszelkie pomysły, które będą oferowały różne sposoby zabijania graczy. W sensie ten cel niezmiennie przyświeca mi przy tworzeniu Nemesis i tak jak był to element, który charakteryzował podstawową wersję gry, tak i w Nemesis Lockdown no, postacie graczy będą generalnie ginąć i nie będzie to się działo specjalnie rzadko, więc wszelkie tego typu pomysły będą dużo lepiej pewnie postrzegane, przynajmniej przeze mnie. Jasne. Okej, czyli tak naprawdę będziemy mogli to obserwować wraz z rozwojem kampanii, jakie stwory nam się stworzą, wykreują. Tak, zdecydowanie będziemy, oczywiście wszelkie szczegóły mechaniczne dotyczące tej rasy będą powstawały prawdopodobnie już po kampanii, bo to wszystko wymaga sporej ilości testów i rozgrywek, natomiast ogólny kierunek, zapewne wygląd też tej nowej rasy, te wszystkie elementy będziemy tworzyć z społecznością w trakcie kampanii, czy to w komentarzach jakby samej kampanii, te elementy, jeśli będą się od Was pojawiać, czy na grupach poświęconych Nemesis, jakby my to wszystko czytamy, czy ja, czy ekipa Awaken Realms, zależnie od źródła i od tego, kto w danym momencie przegląda jaki kanał komunikacyjny. Jakby te rzeczy spływają do nas, czytamy je no i będziemy chcieli z nich po prostu korzystać tak, żeby faktycznie ta nowa rasa była tworzona gdzieś tam wspólnie i była takim efektem współpracy ze społecznością. Zresztą to dość fajnie wyszło w przypadku dodatkowych postaci, jakie znamy z Aftermatha. Wiele z nich jakby inspirację zawdzięcza właśnie społeczności. Czyli gracze będą mogli powiedzieć, że to właściwie to wasza wina, tak? Z kim my wszyscy będziemy musieli walczyć. Tak. Jak najbardziej będzie możliwa taka sytuacja, w której w trakcie rozgrywki czyjaś postać umrze, bo trafimy na jakiś element właśnie tej nowej rasy, który tę postać zabije, no i ktoś przy stole się zaśmieje, mówiąc, że haha, tak właśnie proponowałem, żeby było. Na koniec, Adam, jeszcze zapytam Cię o aplikację, która ma jakby ulepszać, czy może prowadzić, tak to nazwę, wariant solo. Powiedz coś więcej, proszę, na ten temat. Tak naprawdę jakby chcemy wprowadzić aplikację po to, aby ten wariant solo wzbogacić, tak? Bo wariant solo w podstawowej wersji gry jak najbardziej funkcjonuje, działa i sporo osób go sobie chwali, no ale jakby oczywistym jest, że jest on pozbawiony niektórych elementów gry związanych z zaufaniem, z grą nad stołem, z tymi wszystkimi kwestiami, które wiążą się z, powiedzmy, tym egoistycznym, semikooperacyjnym charakterem Nemesis. No i tak naprawdę przy pomocy zwykłych fizycznych komponentów nie do końca tego typu rzeczy bylibyśmy w stanie oddać nawet w jakiś minimalny sposób. Dlatego chcemy jakby do gry solo dać możliwość graczom grania w wersję z aplikacją. Nadal oczywiście będą mogli grać bez niej, natomiast aplikacja będzie oferowała po prostu bardziej rozbudowaną rozgrywkę solo. Jesteśmy w stanie tam wprowadzać właśnie jakieś elementy zaufania wobec, no właśnie, zobaczymy wobec czego, wobec jakiejś innej istoty, powiedzmy, obecnej w tej bazie, z którą gracz będzie mógł się komunikować, ale nie będzie na 100% pewien, czy te informacje, których mu udziela ta istota, są prawdziwe, czy nie będzie wiedział, czy może jej zaufać, więc damy chociaż namiastkę tego aspektu, który jest istotny w wieloosobowej grze w Nemesis. Więc po prostu wydaje się, że aplikacja mocno rozbuduje rozgrywkę solo. To jest, mamy na to sporo pomysłów, natomiast no, praca też nad aplikacją będzie wymagała czasu, bo
zanim będziemy mieli gotowe coś, co jesteśmy w stanie pokazać graczom, no jednak tworzenie aplikacji, tworzenie programów wygląda troszkę inaczej niż tworzenie prototypu gry, nawet w wersji niefizycznej do końca, tak jak tutaj go widzimy online, no to jednak prototyp jesteśmy w stanie dużo szybciej stworzyć od momentu wymyślenia tych poszczególnych rzeczy. Przy aplikacji to trwa dużo dłużej, więc będziemy to robić po prostu w trakcie i po kampanii przede wszystkim. Czyli rozumiem, że aplikacja będzie dotyczyła tylko opcji solo i jakby nie ma planów i założeń, żeby rozbudowywać ją też na wariant dla większej liczby graczy? Czy może coś takiego gdzieś przemknęło? Powiem szczerze, że na pewno nie będzie, jesteśmy pewni, że aplikacja nie będzie wymagana. W sensie na pewno Nie będzie koniecznością. Nie będzie konieczna do gry. Jak ktoś nie chce grać z aplikacją, to dostanie pełnowartościową grę w wersji zbliżonej do tego, co pod tym względem znał z Nemesis, więc te wszystkie mechanizmy będą tutaj działać, zarówno w grze solo, jak i wieloosobowej. Do gry solo na pewno jakby ta aplikacja tę grę pogłębi. Być może zdecydujemy się na wprowadzenie jakichś elementów przy okazji robienia aplikacji do gry solo, również do gry wieloosobowej, ale raczej będą to wtedy takie elementy znane z tak zwanych aplikacji towarzyszących, tak? Czyli aplikacja, która będzie troszeczkę zajmowała się zarządzaniem grą, tak? Zarządzaniem talią wydarzeń, jakimiś tam żetonami, workiem intruzów i tak dalej, tego typu rzeczy, ale o tym tak naprawdę będziemy dopiero decydować. Tu jeszcze zdecydowanie nie możemy na 100% powiedzieć, że tego typu rzeczy powstaną i w jakiej formie, bo jest po prostu za wcześnie. Jasne. Polska wersja językowa Nemesis Lockdown? Myślę, że tak, w sensie nic mi nie wiadomo o tym, żeby miało jej nie być, więc bym się sam zdziwił, jeśli tak by się miało stać, patrząc na to, jak wygląda zainteresowanie Podstawką, oryginalną grą dokładnie. Nemesis w Polsce. No ja bym nie do końca zrozumiał, gdyby miała się nie ukazać polska wersja Nemesis Lockdown. Będzie na pewno to się działo gdzieś tam w trakcie kampanii, zwyczajowo jak to jest przy okazji innych kampanii Awaken Realms. Dokładnie. Z tego co wiem, do tej pory przy każdej jednej grze była ta polska wersja, no i raczej tego należy się koniec końców spodziewać. Ale to jakby nie jest moja decyzja do końca i też nie wiem, jakie konkretnie liczby za tym stoją i jakby w którym momencie ta decyzja zapadnie, więc na 90% przypuszczam, że tak, bo nie widzę powodu, dla którego miałoby się tak nie stać. Natomiast no, kwestia konkretów to już jest kwestia wydawcy w tym zakresie. Myślę, że bardzo Ci dziękuję, że przybliżyłeś wszystkim osobom, a wiele osób mnie pyta, co tu nowego w tym Nemesis Lockdown jest, więc mam nadzieję, że to będzie wystarczająca odpowiedź na te parę godzin przed startem kampanii, bo my co prawda nagrywamy to nieco wcześniej, ale tak naprawdę to mamy czwartek rano dzisiaj. Tak, ja trochę się czuję, jakby już był czwartek rano, powiem szczerze, bo no, tuż przed kampanią wiadomo jest, Wszystkie dni się już mylą. Jest sporo pracy i ten czas się kurczy błyskawicznie, więc od czwartku rano dzieli mnie raptem mrugnięcie. Mam nadzieję, no też w trakcie kampanii jakby dzięki temu, że ta gra jest w tej chwili w tej wersji elektronicznej, w której prezentowałem tutaj poszczególne elementy, na pewno w trakcie kampanii pojawią się gameplaye z gry, bo będą one nagrywane, więc będzie można zobaczyć najróżniejsze osoby grające w tę grę i zobaczyć po prostu jak to wygląda, tak? A nie tylko wyobrażać sobie, co tutaj się faktycznie dzieje. Tak, czyli dla widzów o mocnych nerwach, jak się umiera tym razem nie na Nemesis, tylko na Marsie,
Zapraszamy gdzieś tam wkrótce. Tymczasem, no właśnie, takie niespodzianki przygotował Adam. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Jasne, dzięki wielkie, trzymajcie się, no i mam nadzieję, że kiedy gra już się ukaże, to jakby będzie okazja też się spotkać na żywo w końcu i lockdown pozostanie tylko w tytule gry. Też mam taką nadzieję i właściwie sobie i wszystkim tego życzę, aby nastąpiło to szybciej niż później. Jasne. Dzięki jeszcze raz, trzymaj się i do Do usłyszenia. usłyszenia, pozdrawiam. Tyle ode mnie, dzięki serdeczne. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, a jeśli materiał Wam się podobał, a mam taką nadzieję, to zostawcie kciuka w górę, a my widzimy się następnym razem. Cześć!